Cześć! W tym filmie zaprezentuję Tobie dziecięcy smartwatch Kids Locator 4G GPS Mediatek MT864. Urządzenie to umożliwia szybki i łatwy kontakt telefoniczny pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Urządzenie jest wygodne, nie stanowi żadnego problemu w użytkowaniu. Dodatkowo obudowa jest wodoszczelna, stopień ochrony IP67. Kolorowy wyświetlacz jest dotykowy, dzięki czemu obsługa jest bardzo przyjemna. Zegarek wyposażony jest w mikrofon i głośnik, dzięki czemu możemy nawiązywać komunikację głosową. Zegarek posiada także kamerę o rozdzielczości 0,3 megapiksela, dzięki czemu możemy wykonywać zdjęcia i przesyłać je np. za pomocą funkcji WeChat lub też prowadzić wideokonferencje. W zegarku znajdziemy także czujnik przeciążeń G-Sensor oraz latarkę LED. Pamięć operacyjna 4 GB oraz pamięć wewnętrzna na dane też 4 GB zapewnia nam bezproblemową pracę z urządzeniem. Akumulator litowo-polimerowy wystarcza na 1 dzień aktywnej pracy, maksymalnie na 2 dni, ale gdy będziemy w ograniczony sposób użytkować nasz zegarek. Zegarek pasuje do nadgarstka o obwodzie od 135 do 205 mm. W zestawie z zegarkiem znajdziemy przewód USB z magnetycznym złączem szpilkowym, dzięki czemu bardzo wygodnie jesteśmy w stanie naładować akumulator. W pudełku znajdziemy także pensetę, która ułatwi wkładanie i wyjmowanie karty SIM oraz wkrętak z dodatkowymi śrubkami. Kartę SIM wkładamy w ten sposób, że złącza są skierowane w stronę wyświetlacza, tak jak pokazane na filmie. Dociskamy kartę za pomocą pensety i zakładamy obudowę na swoje miejsce. Dokręcamy dokładnie śrubki, aby uszczelka dokładnie dolegała. Podłączamy zasilanie na około 2 do 3 godzin, aby zegarek w pełni się naładował. Zdejmujemy folię ochronną i oczekujemy do pełnego naładowania. Zegarek ma stopień ochrony IP67, zatem jest wodoszczelny. Przetestowałem to dokładnie i nie ma najmniejszego problemu. Przeprowadzimy teraz pełną konfigurację urządzenia razem ze smartfonem. Na smartfonie zainstalujemy aplikację SeaTracker 2, którą pobieramy bezpłatnie ze sklepu Google Play lub App Store na system iOS. Najpierw rejestrujemy nowe konto, wprowadzamy adres e-mail, kod z obrazka oraz wymyślamy hasło. Podczas rejestracji dodajemy nowe urządzenie, czyli nasz zegarek. Wprowadzamy rec-kod poprzez zeskanowanie kodu na tylnej części zegarka, a następnie wprowadzamy imię dziecka oraz status osoby posiadającej smartfona, czyli na przykład jestem tatą, więc wprowadzamy tata. Następnie logujemy się w oknie logowania adresem e-mail, który podaliśmy przy rejestracji oraz wymyślonym hasłem. Kolejne uruchomienia aplikacji będą automatycznie logowane, więc nie będzie trzeba podawać loginu i hasła. Na samym początku aplikacja informuje nas dymkami, podpowiadając gdzie co jest. Od razu po uruchomieniu aplikacji na samym środku wyświetla się lokalizacja naszego zegarka. Nasz zegarek może zostać zlokalizowany na 3 różne sposoby. Jeżeli znajdujemy się poza budynkiem, czyli na otwartej przestrzeni, to nasz zegarek jest lokalizowany z precyzją do kilku metrów za pomocą sygnału GPS. Jeżeli znajdujemy się we wnętrzu pomieszczeń, to w tym momencie zegarek jest lokalizowany za pomocą sygnału GSM, czyli stacji bazowych BTS, lub za pomocą lokalizacji punktu dostępowego najbliższej sieci Wi-Fi. W aplikacji mamy dwie bardzo istotne funkcje. Funkcja SOS umożliwia nam wpisanie do 3 numerów, na które zegarek będzie automatycznie dzwonił, gdy dziecko wciśnie przycisk na 5 sekund.
Jeżeli pierwszy numer nie odbierze, zegarek automatycznie zadzwoni na kolejne. 1, 2, 3. Drugą bardzo istotną funkcją jest funkcja monitoring głosowy. Z poziomu aplikacji możemy włączyć bez wiedzy dziecka nasłuchiwanie otoczenia. Podczas takiego nasłuchiwania wyświetlacz jest wyłączony, a przycisk nieaktywny. My słyszymy wszystko, co dzieje się w otoczeniu zegarka, a dziecko nie słyszy, co my mówimy na przykład do smartfona. 1, 2, 3. Przydatne to może być w sytuacji, kiedy chcemy podsłuchać opiekunkę, czy na przykład nie wydziera się na nasze dziecko. Z poziomu zegarka możemy wejść do ukrytego menu serwisowego, wpisując kod serwisowy znajdujący się w instrukcji obsługi. W menu serwisowym możemy ustawić głośność urządzenia, jasność wyświetlacza, czas do wyłączenia wyświetlacza automatycznie, sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania, wyłączyć lub zrestartować zegarek. Dodatkowo w ustawieniach więcej mamy możliwość włączenia lub wyłączenia Wi-Fi, Bluetooth, czy też ustawić ustawienia sieciowe telefonii komórkowej. Na przykład możemy ustawić punkt dostępu do internetu APN. W tymże menu możemy dodatkowo ustawić roaming danych, język urządzenia oraz w jaki sposób data i godzina będzie aktualizowana. W aplikacji możemy zmieniać wiele parametrów oraz konfigurować różne funkcjonalności. Jedną z nich jest strefa bezpieczeństwa. Możemy wyznaczyć aż 3 różne strefy bezpieczeństwa, w których nasze dziecko może przebywać. Jeżeli zegarek zostanie zlokalizowany poza strefą bezpieczeństwa, otrzymamy powiadomienie. W aplikacji możemy zweryfikować przebytą drogę naszego zegarka w danym zakresie czasu, na przykład od początku dnia do końca. Wszystkie punkty lokalizacji będziemy widzieć na mapie, a także możemy włączyć replay, czyli powtórkę krok po kroku, w jakich miejscach nasz zegarek był. Bardzo przydatna funkcja. Dodatkowo mamy funkcję WeChat. Ta funkcja występuje także w zegarku. Umożliwia ona przesyłanie krótkich wiadomości głosowych do 15 sekund, zdjęć z aparatu, a z pozycji smartfona możemy dodatkowo pisać tekstowe wiadomości. Bardzo szybki przesył zdjęć oraz wiadomości realizowany jest za pomocą sieci 4. generacji LTE. Zegarek wspiera także starsze typy sieci 2. i 3. generacji. 1, 2, 3. Komunikacja pomiędzy zegarkiem i smartfonem jest błyskawiczna. 1, 1, 2, 2. Możemy zweryfikować członków naszej grupy w komunikatorze WeChat. W głównym oknie aplikacji z lewej strony możemy zweryfikować urządzenia, które są podłączone do naszego konta. Przycisk telefonu komórkowego po prawej stronie umożliwia zlokalizowanie naszego smartfona, z którego korzystamy, obsługując aplikację C-Tracker 2. W aplikacji możemy ustawić nasz profil użytkownika, dodać nowy zegarek, usunąć stary. Możemy także zmienić hasło i wylogować się. Z lewej strony możemy przejść do dodatkowych funkcjonalności. Jedną z nich jest plan lekcji. Na smartfonie możemy ustawić cały plan lekcji na cały tydzień, ustawić przedziały godzinowe wszystkich godzin lekcyjnych, a po chwili plan lekcji będzie dostępny na zegarku naszego dziecka. Wszelkie aktualizacje są w kilka sekund dostępne na zegarku. Nie trzeba nosić ze sobą planu zajęć. Obsługa jest intuicyjna, bardzo fajne rozwiązanie.
Dodatkowo możemy wywołać wykonanie zdjęcia za pomocą naszego zegarka poprzez aplikację w smartfonie. Dziecko nie będzie wiedziało o wykonywanym zdjęciu. W aplikacji możemy włączyć krokomierz oraz monitor snu. Ilość kroków przebytych możemy obserwować w smartfonie, a także za pomocą naszego zegarka. Dodatkowo mamy funkcję czat wideo, czyli za pomocą smartfona możemy wywołać wideokonferencję, gdzie obydwie strony będą się widzieć, czyli dziecko i rodzic. Jak widać, kamera i w smartfonie, i w zegarku działa bez problemu. W aplikacji możemy skonfigurować funkcje wyłączone w klasie, czyli ustawić przedziały czasu, kiedy dziecko może obsługiwać zegarek, a kiedy ma być wyciszony. Możemy skonfigurować 3 alarmy, w zależności od naszych potrzeb, tak aby na przykład dziecko obudziło się do szkoły. Można ustawić, aby w określonych dniach dany alarm występował. Funkcja wiadomości informuje nas o wyjściu na przykład z geostrefy, czyli strefy bezpieczeństwa. Jeżeli zegarek wyjdzie z danej strefy, którą ustalimy, dostaniemy wiadomość, powiadomienie. W aplikacji mamy system motywacyjny, gdzie możemy przyznawać określoną ilość nagród albo je ujmować, w zależności od zachowania dziecka. Możemy wykupić pakiet, dzięki czemu nie będą wyskakiwały reklamy w aplikacji. Jeżeli jest taka potrzeba, można to zrobić. Aplikacja cały czas prezentuje miejsce naszego zegarka. Na środku mamy przejście do głównego menu, gdzie ustawiamy na przykład numery SOS, na które zegarek dzwoni, gdy zostanie wywołana funkcja SOS. Możemy włączyć tryb nocny oszczędzania energii. Możemy ustawić tryb pracy, czyli czy chcemy oszczędzać energię i na przykład raz na godzinę otrzymywać powiadomienia, gdzie znajduje się zegarek, czy na przykład co 10 minut. Dużo różnych funkcji, takich jak książka telefoniczna na przykład, umożliwia skonfigurowanie numerów, na które dzwonić może dziecko z naszego smartwatcha. Jeżeli skonfigurujemy cokolwiek w smartfonie na aplikacji, to bardzo szybko mamy wszystko zaktualizowane na zegarku za pomocą transmisji danych. W naszym zegarku jest też moduł Wi-Fi, który jest wykorzystywany na przykład do lokalizowania zegarka. W aplikacji w smartfonie możemy wyszukać wszystkie sieci, które są w obrębie naszego zegarka. Jak widać, interfejs w smartwatchu jest bardzo czytelny i szczegółowy. Wybór strefy czasowej jest bardzo istotny, abyśmy mieli poprawną godzinę w naszym smartwatchu. Warto wybrać język polski, jeżeli użytkujemy język polski. Za pomocą smartfona możemy wyłączyć wybieranie numeru, czyli w naszym zegarku dziecko nie będzie mogło wejść do funkcji telefon i wpisywać numery oraz na nie dzwonić. W takim wypadku dziecko będzie mogło dzwonić tylko na numery wpisane w książce telefonicznej. Oczywiście można z powrotem włączyć tą funkcję. Tak samo lokalizowanie według GPS-u też możemy włączyć lub wyłączyć. Przełącznik timera jest o tyle istotny, że możemy ustawić czas wyłączenia i włączenia naszego zegarka. LBS, czyli BTS, inaczej mówiąc stacje mobilne sieci komórkowej i lokalizowanie według nich też możemy włączyć lub wyłączyć. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność zdalnego wyłączania lub restartowania naszego zegarka. W samym zegarku nie mamy możliwości wyłączenia zegarka w normalnym trybie. Możemy to zrobić zdalnie za pomocą aplikacji albo przechodząc do menu serwisowego z poziomu klawiatury
naszego zegarka. Zobaczmy teraz menu naszego zegarka. Co tutaj mamy? Mamy klawiaturę do dzwonienia, można wpisać przyjaciół, WeChat do komunikowania się w grupie, na przykład rodziców i dzieci w rodzinie. Mamy aparat, którym możemy zrobić zdjęcie. Zwróć uwagę, czy folia nie jest założona na aparat, żeby ją zdjąć, bo inaczej zdjęcia nie będą czytelne. Mamy plan lekcji. To są wszystko dodatkowe funkcjonalności, takie jak na przykład jeszcze gra matematyczna, w której możemy ustawiać stopnie trudności. Podsumowując, smartwatch dziecięcy MediaTek MT864 realizuje wszystko to, do czego został stworzony. Do tego w połączeniu z bardzo dobrą aplikacją C-Tracker 2 całe rozwiązanie działa tak, jak działać powinno. Zdalnie możemy podsłuchiwać, lokalizować, konfigurować nasz zegarek, który ma obsługiwać dziecko od 5 do 10 roku życia. Wszystko wygląda bardzo dobrze, zegarek jest wodoszczelny, wygodny. Myślę, że przedstawiłem ten produkt bardzo dobrze. Jeżeli będziesz miał jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do komentowania. Ja to urządzenie mogę polecić bez żadnego problemu. Cześć!